Nieco ponad pół roku dzieli nas od premiery gry, która raz na zawsze może całkowicie przedefiniować współczesne pojęcie gier wideo. Szósta część serii Grand Theft Auto. Już przy developmencie drugiego Red Deada skonsolidowano wówczas siłę wszystkich oddziałów nad jednym projektem. Gra może wygenerować około 7,6 miliarda dolarów przychodu w ciągu pierwszych 60 dni od premiery. Przy Red Dead Redemption 2 oficjalnie pracowało około 1600 osób. W przypadku GTA 6 ta liczba może być nawet 4-krotnie większa. GTA 5 zarobiło około miliarda dolarów w 3 dni, sprzedając 11 milionów kopii pierwszego dnia, a Red Dead Redemption 2 725 milionów dolarów w tydzień. Prognoza 7,6 miliarda w 2 miesiące zakłada sprzedaż rzędu od 80 do 90 milionów kopii w tym okresie, przy cenie gry wynoszącej około 80 dolarów. Całkowity koszt produkcji i marketingu Red Dead Redemption 2 szacowano na łącznie od 370 do 540 milionów dolarów, a około od 170 do 240 milionów dolarów pochłonęła sama produkcja, a reszta marketing. GTA 5 natomiast kosztowało około 265 milionów dolarów. GTA 6 prawdopodobnie wielokrotnie przekroczy te wartości. Co GTA 6 przejmie z Red Dead Redemption 2? Zbierzmy teraz do kupy najważniejsze wspólne elementy Red Dead Redemption 2 i GTA 6, które czynią to porównanie w ogóle sensownym. Silnik i technologia. GTA 6 budowana jest na fundamentach technologicznych drugiego Red Deada. Silnik Rage 8, znany z Red Dead Redemption 2, został zaktualizowany do Rage 9, dziedzicząc wiele rozwiązań, od systemu dynamicznej pogody przez animację po fizykę i szczegółowość świata. Red Dead Redemption 2 można uznać za swojego rodzaju poligon doświadczalny pewnych systemów, które teraz trafią do GTA 6 w ulepszonej formie, na przykład interakcje NPC, zachowanie zwierząt, realistyczne efekty pogodowe czy mechaniki strzelania. Jakość oprawy i realizm. Obie gry stawiają na fotorealizm i obsesyjną dbałość o detale. Red Dead Redemption zachwycało grafiką i żywym światem. GTA 6 obiecuje to samo, tylko bardziej. Dynamiczna pogoda, pełny cykl dnia, naturalne animacje postaci, interaktywne otoczenie. To wszystko mieliśmy już w rockstarowym westernie. W nowym GTA otrzymamy to samo, wyniesione na co najmniej 3 poziomy wyżej. Świat GTA 6 ma tętnić życiem równie przekonująco co Dziki Zachód, a nawet bardziej dzięki mocy obecnych konsol. Specjalne umiejętności bohaterów. W GTA 5 każdy z trójki protagonistów miał unikalną zdolność. Na przykład slow motion Michaela podczas strzelania. Z kolei w Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan miał swój Dead Eye, czyli tryb spowolnienia czasu i oznaczenia celów do błyskawicznej eliminacji. Tutaj światy się spotykają. Przecieki z wczesnej alfy potwierdzają obecność niejako podobnej mechaniki dla postaci Jasona. Być może geneza tej umiejętności wynika z faktu, iż Jason należał do jednej z najbardziej elitarnych jednostek US Army, o czym wspominaliśmy szczegółowo w naszej poprzedniej analizie. Jeden z informatorów twierdzi, że Lucia również ma posiadać tę zdolność, choć w ograniczonej formie. Rzekomo dla podkreślenia, że Jason, były wojskowy, jest lepszym strzelcem. To ponownie pokazuje filozofię, że szósta część serii może być prawdziwą mieszanką GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Mechanika rozgrywki.
Jak szczegółowo opisaliśmy wcześniej, 90% mechanik z Red Dead Redemption 2 znajdzie swoje odbicie w GTA 6. Ograniczony ekwipunek broni, fizyczne przedmioty i loot, napady z zakładnikami, system dialogu z NPC, realistyczne obrażenia i gore, rosnący zarost, potrzeba jedzenia czy odpoczynku. Lista jest długa i wyraźnie pokazuje przeniesienie filozofii designu Red Dead Redemption 2 do GTA 6. Oczywiście kontekst się zmienia, na przykład schowek w Jukach konia stanie się bagażnikiem samochodu, ale rdzeń pozostaje ten sam. Nawet fabularnie, struktura rozdziałów czy skupienie się na relacjach między bohaterami, z daleka czuć tutaj ducha Red Deada. Gry łączy ta sama wizja i kultura studia Rockstar. Śmiało więc można powiedzieć, że GTA 6 powstaje rękami ludzi, którzy zrobili Red Dead Redemption 2. Rockstar mocno dba o utrzymanie swojej ekipy i czerpie know-how z projektu na projekt. Sukces Red Dead Redemption 2 utwierdził ich w przekonaniu, że kierunek ultrarealizmu się sprawdza, więc teraz ten sam zespół próbuje podnieść poprzeczkę. Reuse asetów i zasobów. Rockstar słynie z efektywności. Nie wymyśla nowo, gdy nie musi. W plikach Red Dead Redemption 2 znaleziono na przykład modele drzew identyczne jak w GTA 5. Wiele animacji czy dźwięków również poddano recyklingowi. Możemy być pewni, że GTA 6 korzysta z bogatej biblioteki assetów Red Dead Redemption 2, oczywiście podniesionych do nowej jakości. Przykładowo, modele zwierząt z Red Dead Redemption 2, aligatory, ptaki i ryby, idealnie pasują do floryckiego klimatu Vice City, więc zapewne pojawią się i tutaj. Już na pierwszym trailerze widać chociażby krokodyla, którego model przypomina ten znany z Red Deada. Roślinność, drzewa, skały, to wszystko może być przeniesione, by przyspieszyć pracę. Zresztą, jak wspominałem już wcześniej, stosowanie placeholderów nie jest niczym nowym. To powszechna forma produkcyjna mająca na celu przyspieszenie wielu procesów. Niektórzy z Was zapewne kojarzą materiały ukazujące GTA 5 we wczesnej fazie developmentu. Widzieliśmy tam interfejs i minimapę przerzuconą bezpośrednio z GTA 4. To zdecydowanie skróciło pracę deweloperom i pozwoliło im się skupić na silniku i mechanikach. Finalny interfejs zwykle dostaje własny etap projektowy i dopiero wtedy odcina pępowinę od poprzedników. Analogicznie na zlikowanych materiałach szóstki również pojawia się minimapa pochodząca z GTA 5, która być może już teraz została zaktualizowana do jej ostatecznego planowanego designu. Rozmach i aspiracje. Obie produkcje łączy ambicja bycia przełomowym tytułem generacji. Red Dead Redemption 2 uwiarygodniło ambicje Rockstara, zgarniając m.in. 4 statuetki na The Game Awards 2018, w tym Best Narrative, Best Score Music, Best Audio Design oraz Best Performance dla Rogera Clarka, a czyli od twórcy Artura Morgana. And the Game Award goes to Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. W tym fundamencie GTA 6 celuje w prawdziwy kamień milowy generacji. Projekt rozwijany przez lata z rekordową skalą produkcyjną i marketingową ma przyćmić aktualną ofertę rynku. To esencja studia Rockstar, które przyzwyczaiło nas do tego, że wypuszczone przez nich gry wychodzą rzadko, ale gdy już wychodzą, ustanawiają nowe standardy, zawieszają poprzeczkę jakości i miażdżą konkurencję. Oczywiście, istnieją też różnice. W końcu GTA 6 to nie klon Red Dead Redemption 2 w nowych szatach. Będzie mieć zupełnie inne realia, gęste, nowoczesne miasto, samochody i motocykle, broń palna z XXI wieku, internet i smartfony, kultura lat 2020. Ton opowieści też zapewnie będzie inny, bardziej satyryczny i dynamiczny i być może mniej melancholijny niż ten z klimatów Red Deada. Rozgrywka GTA od zawsze była też nieco bardziej arcade'owa i nastawiona na czystą zabawę.
Jak sugerują niektórzy komentatorzy, może to być idealne połączenie najlepszych elementów obu gier, Red Deada i Grand Theft Auto. Ulepszenia GTA 6 względem Red Dead Redemption 2. Krok naprzód. Skoro Red Dead Redemption 2 było tak znakomite, to w czym GTA 6 może nas jeszcze zaskoczyć i przebić poprzednika? Spójrzmy na największe ulepszenia i nowości spodziewane lub potwierdzone w GTA 6 względem Red Dead Redemption 2. Nowa generacja grafiki. Red Dead Redemption 2 wycisnęło 7 poty z PlayStation 4 i X1, ale warto pamiętać, że GTA 6 powstaje wyłącznie na nowe konsole PlayStation 5 i Xbox Series XS, co daje o wiele więcej mocy. Możemy więc liczyć na wyższą rozdzielczość, detale 4K, ray tracing i jeszcze lepsze tekstury. Nieoficjalnie mówi się o 60 klatkach na sekundę, choć sam osobiście nie jestem co do tego przekonany. Zwiastuny silnika Rage 9 wspominają o nieosiągalnej wcześniej jakości w grach open world. Vice City ma tętnić życiem jak prawdziwe Miami, z tysiącami NPC-ów na ulicach, realistycznym ruchem drogowym i neonowym oświetleniem odbijającym się w kałużach. Jeśli różnica graficzna faktycznie będzie większa niż między GTA 5 a Red Dead Redemption 2, to szykujmy szczęki do zbierania z podłogi. Dynamiczna destrukcja i ekstremalna pogoda. Wspomniana wcześniej kataklizmy pogodowe i zaawansowany system zniszczeń otoczenia to coś, czego w Red Dead Redemption 2 praktycznie nie uświadczyliśmy, poza kilkoma skryptowanymi scenami. GTA 6 może wprowadzić prawdziwie interaktywny świat, gdzie burza zrywa dachy, wiatr przewraca samochody, a budynki mogą ulegać uszkodzeniom. To byłaby nowość na niespotykaną skalę w grach. Red Dead Redemption 2 miało naprawdę świetną pogodę, ale jednak dość statyczną. Po burzy wszystko wracało do normy. Tutaj możliwe, że skutki kataklizmu pozostaną choć na jakiś czas, wpływając na przykład na misje ratunkowe czy krajobraz. Wyobraźmy sobie miasto po huraganie z zalanymi ulicami i szabrownikami grasującymi w zrujnowanych dzielnicach. Tego typu skryptowane wydarzenia mogłyby dać nam doświadczenia rodem z filmu akcji, jeszcze wyżej podnosząc poprzeczkę dla immersji w sandboxie. Większy świat i więcej aktywności. Red Dead Redemption 2 oferowało rozległy świat, ale GTA 6 obiecuje jeszcze więcej. Już teraz wiadomo z oficjalnych materiałów i wycieków, że oprócz samego Vice City dostaniemy rozległe tereny poza miastem, bagna, parki narodowe, małe miasteczka, a być może nawet lokacje spoza USA odwzorowane w grze. Pojawia się choćby wspomniany park aligatorów, wzorowany na prawdziwym Gatorland na Florydzie. Takie urozmaicenie środowisk oznacza też masę pobocznych aktywności. Na przykład gotowy system łowienia ryb, potwierdzony na screenach, niemal prosił się o przeniesienie go do GTA. Polowania na gady w bagnach, kluby nocne i walki w klatkach w mieście. GTA 6 zapowiada się jako gra jeszcze bogatsza w wartość poboczną niż Red Dead Redemption 2, które przecież oferowało wędkarstwo, polowania, napady na domy, zadania obozowe i tym podobne. Tutaj pojawią się współczesne realia, smartfon w grze z dostępem do fikcyjnego internetu, media społecznościowe z Live Invaderem włącznie, sklepy i salony, pojazdy do kolekcjonowania, a może nawet elementy budowania biznesu imperium przestępczego. Tryb online 2.0. Choć skupiamy się tutaj na singlu, nie możemy zapominać o następcach GTA Online. Red Dead Redemption 2 również miał swój tryb sieciowy, Red Dead Online. Jednak Rockstar nie rozwinął go tak mocno jak GTA Online. W przypadku GTA 6 z pewnością Rockstar planuje ogromny nowy świat online po premierze gry. Już teraz spekuluje się, że inwestycja potężnego budżetu będzie zwracać się m.in. dzięki
mikrotransakcjom w trybie online. Analitycy przewidują, że GTA Online 2 może zaoferować nowe funkcje inspirowane współczesnymi hitami pokroju Robloxa czy Fortnite'a, na przykład tworzenie własnych treści przez graczy, dedykowane serwery społeczności, a może nawet narzędzia dla moderów, by zarabiali na swoich kreacjach coś na kształt creator economy. To jednak melodia przyszłości. Zapewne na starcie dostaniemy dopracowane tryb fabularny, a online ruszy nieco później. Tak czy inaczej, w perspektywie GTA 6 Online czeka nas kolejny, ogromny, ewoluujący świat z unikalnymi wydarzeniami. Okres promocji i premiera. Jesienią 2016 roku w znanym dla siebie stylu Rockstar opublikował na swoich profilach tajemniczą grafikę w charakterystycznych dla Red Deada barwach. Oczywiście, oprócz loga Rockstara i wspomnianych charakterystycznych kolorów, nie ujawniono nic więcej, sprytnie wywołując tym samym ogromny szum medialny i dyskusje sprowokowanych fanów. Zabawnie wyglądają dziś stare wpisy niczego nieświadomych użytkowników, którzy zakładali wówczas, że udostępniona grafika to po prostu zwiastun kolejnego halloweenowego eventu GTA Online. Wszystko stało się jasne już 18 października 2016 roku. Właśnie tego dnia Rockstar po raz pierwszy zapowiedział światu drugą część Red Dead Redemption, wyznaczając datę premiery na jesień 2017 roku. 2 dni później otrzymaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun zapowiadający wyczekiwany tytuł. Jak okazało się jakiś czas później, Rockstar poinformował, że studio zdecydowało się opóźnić debiut produkcji, aby jak najlepiej dopracować grę. Wyznaczono wtedy kolejną datę premiery na wiosnę 2018 roku. Jak wiemy, ten termin również okazał się przestrzelony, więc finalną, ostateczną datę premiery wyznaczono na 26 października 2018 roku i wtedy też druga część Red Deada ostatecznie pojawiła się na sklepowych półkach. Od pierwszej zapowiedzi gry do jej oficjalnego wydania upłynęło dokładnie 2 lata i 8 dni. W przypadku GTA 6 pracę nad kolejną odsłoną serii potwierdzono oficjalnie w lutym 2022 roku. Pierwszy trailer ukazał się 5 grudnia 2023 roku, a po dłuższej ciszy, bo dopiero 6 maja w 2025 roku otrzymaliśmy drugi trailer. Wow! Dedykowaną stronę internetową gry z mnóstwem nowych screenów i zawartości, a także informacje o oficjalnym przesunięciu premiery gry na 26 maja 2026 roku. 2026! To zdecydowanie dłuższe okno promocyjne niż w przypadku drugiego Red Deada, bowiem od pierwszego trailera do planowanego majowego wydania gry upłynie aż 2,5 roku. Czy wobec tego możemy spodziewać się kolejnego przesunięcia premiery? W ostatnich miesiącach Strauss Zelnick, czyli szef Take-Two, deklarował, tu cytat, bardzo wysoki poziom przekonania, że GTA 6 zadebiutuje zgodnie z planowaną datą 26 maja w 2026 roku. Jednocześnie część branżowych i wiarygodnych analityków, jak na przykład Tom Henderson, poddawała słowa Zelnicka pod wątpliwość. Nadal spekuluje się o możliwym przesunięciu premiery gry na jesień albo najprawdopodobniej październik 2026 roku, bliżej okresu świątecznego. Póki co jednak należy traktować to wyłącznie jako nieoficjalną prognozę. Patrząc na praktykę Rockstara przy ich poprzednich dużych tytułach, ewentualny poślizg ogłaszany jest zwykle z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Logicznym więc momentem na ogłoszenie ewentualnej
i obsuwę premiery 6 byłaby najbliższa telekonferencja wynikowa Take-Two, zaplanowana na początek listopada tego roku. To odpowiedni moment na ogłoszenie zmian, jeśli w ogóle takowe są planowane. Alternatywnie, w bardzo pozytywnym scenariuszu możemy założyć, że jeśli majowa data zostanie podtrzymana, to pod koniec roku, między listopadem a grudniem, prawdopodobnie pojawi się trzeci, duży zwiastun gry. Wnioski. Czy GTA 6 faktycznie będzie Red Dead Redemption 2 na sterydach? W świetle powyższych analiz można stwierdzić, że GTA 6 zapowiada się na duchowego spadkobiercę Red Dead Redemption 2, który podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Wszystko, co kochaliśmy w Red Dead Redemption 2, piękno świata, głębie mechanik, realizm i drobiazgowe szczegóły znajdzie się w GTA 6, ale ulepszone, wzmocnione i dostosowane do klimatu tropikalnej Leonidy. Wygląda na to, że Rockstar nie zamierza cofać się z obranego kierunku ultra-imersyjnej rozgrywki. Wręcz przeciwnie, dokłada kolejne warstwy szczegółowości i realizmu tam, gdzie poprzednio jeszcze ich nie było. GTA 6 to również okazja dla Rockstar, by pokazać, że potrafi przenieść do współczesnego sandboxa te elementy, które uczyniły Red Dead Redemption 2 prawdziwym arcydziełem. Czy więc GTA 6 to Red Dead Redemption 2 na sterydach? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak, otrzymamy grę zrodzoną z filozofii Red Dead Redemption 2, lecz rozwiniętą do niespotykanej dotąd skali. Oczywiście, dopóki nie zagramy, pewności mieć nie można. Niektóre plotki mogą się nie sprawdzić. Na przykład naturalne katastrofy czy system relacji bohaterów to wciąż tylko przecieki, choć pochodzące z dość wiarygodnych źródeł. Rockstar lubi zaskakiwać, więc możliwe, że przygotowuje również całkiem nowe rozwiązania, o których jeszcze nie wiemy. Jednak już teraz, na bazie oficjalnych trailerów i sprawdzonych informacji widać wyraźnie, w jakim kierunku to zmierza. Napisz w komentarzu, które z mechanik Red Deada powinny obowiązkowo znaleźć się w nadchodzącym GTA 6 i zasubskrybuj kanał GTA 6 Polska, aby być na bieżąco ze wszystkimi analizami, jakie dla Was omawiamy. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do zobaczenia!